kiedy masz mnóstwo książek i w końcu zdecydowałeś się jakąś przeczytać, ale nie wiesz jak to zrobić, zapraszam Cię do tego materiału. W tym materiale pokażę Ci, jak stworzyć funkcję do czytania książek bądź notatek z opcją pauzy gry. A mianowicie podchodzimy sobie do książki, naciskam przycisk, wyświetla mi się notatka, gra się pauzuje, naciskam przycisk jeszcze raz i gra znowu wraca do akcji. Także witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do materiału. Pierwsze, drodzy widzowie, musimy zacząć od przygotowania sobie blueprintu i widgetu. Ja już tutaj mam gotowy blueprint czysty, ale stwórzmy sobie widget na szybko. Prawym user widget, widget blueprint, user widget. Nazwę sobie go test widget, żeby mi było go łatwiej później wyszukać. Otwieramy i po kolei na szybko dodajemy elementy. Kanwę, tekst. I jeżeli ktoś chce rozmyć tło z tyłu, to background blur. Teraz dajemy tekst. Możemy sobie dać kotwiczki. Damy sobie na 0 pozycję. To sobie troszkę wyrównamy. Damy sobie troszkę większe. Tak. Tu damy 40. Niech będzie. I wystarczy. Tu mamy zapisane. I teraz przechodzimy do ustawienia bluru. Tutaj sobie damy kotwiczki na całość i ustawiamy sobie na 0 i wtedy mamy całość naszego ekranu niezależnie od tego, jaką mamy rozdzielczość. Tutaj ustawiamy sobie siłę. Jak widzicie, coraz bardziej się zmienia. Stawimy sobie na 5, ale tekst mi się rozmazał, więc co muszę zrobić? Chwytam sobie tekst, przeciągam na Canvas Panel, on przeskoczy tutaj niżej, a tutaj do przodu. Mamy gotowy nasz widget. Teraz przechodzimy sobie do ustawienia naszego charakteru. Czy to pierwszoosobowego, czy trzecioosobowego, nie ma znaczenia. To jest mój interfejs interakcji, śledzony przez channel, czyli jeżeli linia trafi w coś, gdzie jest zaimplementowany ten interfejs, to wtedy moje E będzie działać. Teraz klikam sobie na to E i tutaj muszę mieć zaznaczone Execute when Post, więc wtedy będzie działać ten przycisk i tylko ten, bo tylko ten mam na tą chwilę zaznaczony podczas pauzy gry. OK, jeżeli mamy to zaznaczone, możemy przejść do ustawienia naszej funkcji już w samym blueprincie. Tutaj sobie w Class Settings dodam mój interfejs, żeby wszystko poprawnie działało. Zapisujemy i teraz zaczynamy od początku. Event Begin Play, żeby od samego początku gry stworzył nam się widget. Teraz sobie wybiorę ten widget i jak mam wybrany widget, klikam sobie tutaj prawym i promuję to do zmiennej. Możemy sobie tutaj zmienić nazwę, nie musimy. To mamy gotowe, więc teraz zaczynamy tworzenie naszej funkcji. To jest moje E z interfejsu interakcji. Dam sobie flip-flop, czyli przeskok między jedną a drugą funkcją. I teraz damy tak, set game post. Zaznaczamy pozytywnie. Dodajemy widget do naszego ekranu. Tutaj sobie mogę skopiować, ale odznaczyć, żeby mi tutaj gra znowu ruszała. I tutaj dajemy remove from parent. I to mamy tak. Tutaj się dodaje widget, tutaj się usuwa widget, gra się pauzuje, gra startuje. I tutaj musimy naszą zmienną, którą tu wytworzyliśmy, dodać, że to jest nasz widget. Mamy gotowy, na szybko zrobiony blueprint. I teraz, jak sobie dam play, to bez żadnych box collision, że muszę w nich stać nie wiadomo gdzie, żeby to wszystko działało. Z każdej strony jak podejdę, jeżeli naceluję na moją książkę, nacisnę E, gra się pauzuje, wyświetla mi się mój widget. Oczywiście możecie tam wpisać cokolwiek chcecie. I teraz nie mogę nic zrobić. Naciskam spację, nic nie działa, ruszam myszką, nic nie działa, bo gra jest zapauzowana. I w tej pauzie zaznaczyłem, że tylko moje E będzie działać. Więc naciskam jeszcze raz E i gra wraca z powrotem. I możemy sobie śmigać dalej.
No i moi drodzy, mam nadzieję, że Wam tym krótkim filmikiem pomogłem. Mam nadzieję, że Wam się to przyda i dziękuję bardzo za uwagę. Do następnego. Trzymajcie się. Hejka.